Cześć. Od ostatniego filmu minęło już trochę czasu, ale lepiej późno niż wcale, prawda? Tym razem kompletny film z wykonania domowej ławy z żywicą epoksydową. Miłego oglądania. Więc na początek czyszczenie fosztów. Miękkie drewno, resztki kory, luźne sęki i tak dalej. Drucianka na szlifierce wykonała tutaj kawał dobrej roboty. Ostateczny wybór wyglądu blatu i wbrew pozorom nie jest to taka prosta sprawa. Do końcowego rozmiaru dodawałem po centymetrze marginesu z każdej strony. Foszty miały ponad 4 cm, więc wolałem docinać je stopniowo, żeby nie przypalić drewna. Tym bardziej, że dąb jest dość twardy. Im twardsze drewno, tym tarcza powinna mieć więcej zębów. Ostateczny wymiar blatu to 120 na 70 cm. Gruntowanie żywicą zapobiega m.in. wydostawaniu się powietrza przy późniejszym wylewaniu, a do tego chroni drewno przed przebarwieniami i pigmentem. Boki i spód gruntowałem żywicą, wierzchnią stronę odwoskowionym szelakiem, który dla pewności użyłem 2 razy, a schnie w ciągu 20 minut. Formę wykonałem z laminowanej płyty meblowej. Tutaj już zdążyłem sobie zrobić prowizoryczną prowadnicę do piły. Formę uszczelniałem akrylem szybko schnącym i naprawdę warto o tym pamiętać i zrobić to naprawdę dokładnie, bo może się zdarzyć, że na drugi dzień przyjdziecie i żywica będzie na podłodze. Jeszcze tylko dokładne zmatowienie miejsc zagruntowanych żywicą dla pewniejszego połapania się z tą, którą będziemy potem wylewać. Ilość potrzebnej żywicy liczymy z wzoru na objętość, z tym, że wynik jest w kilogramach i dla pewności doliczamy do niego jakieś 10%. Ścianki formy obkleiłem taśmą pakową po nauczce z pierwszego stołu, a całą formę potraktowałem środkiem antyadhezyjnym w sprayu do form. Zobaczycie, jak dzięki temu łatwo pójdzie rozbijanie formy. Jeszcze tylko akryl, żeby oszczędzić jak najwięcej żywicy. Jeśli chodzi o przygotowanie żywicy, to mieszałem jakieś 3-4 minuty, przelewałem do drugiego wiaderka, mieszałem dalej około 2 minuty. Potem odstawiałem to na jakieś 10 minut, żeby powietrze wypłynęło do góry i wypalałem je palnikiem. Użyłem żywicy Epidian Deco z utwardzaczem Deco K. Co z mojego drobnego doświadczenia mogę powiedzieć, to to, że dobrze sama w sobie pozbywa się pęcherzyków powietrza. Żywicę wylewałem na 2 razy z odstępem około 12 godzin z uwagi na zagotowanie żywicy, a odlew przekraczał 4 cm.
Potem doszedłem do wniosku, że jednak nie było takiej potrzeby przy temperaturze, jaką miałem w pomieszczeniu. No ale w każdym bądź razie lepiej dmuchać na zimne. Pędzlem pozbywałem się powietrza, które jeszcze gdzieś tam mogło się utrzymywać na krawędziach. A jeśli oglądasz już do tego momentu i podoba Ci się film, to bardzo się cieszę. I jeśli możesz, to zostaw lajka, subskrypcję. Będzie to dla mnie ogromna motywacja do tworzenia kolejnych filmów jak ten. Jeśli macie pytania, zadawajcie je w komentarzach. Na wszystkie na pewno odpowiem. Po około tygodniu zabrałem się za rozbijanie formy. Jak wspominałem wcześniej, poszło to bardzo sprawnie. Na spód dostała się minimalna ilość żywicy. Tutaj już w profesjonalnej stolarni na szlifierce szerokotaśmowej. Super rozwiązanie, jeśli nie mamy czym jednolicie wyrównać blatu. No i etap szlifowania. Zacząłem od dolnej strony i wykończyłem ją do ziarnistości 150. Boki tak samo jak górna strona blatu do 320. Przy następnym projekcie krawędzie będę już zaokrąglał na pewno w inny sposób. Kolej na górną stronę, tutaj szlifowałem do 320, a wszystkie etapy macie na ekranie. Pod koniec każdego etapu wracałem jeszcze do dokładnego przeszlifowania żywicy, tak żeby nie było na niej widać spiralnych rys po szlifowaniu. Po setce najfajniejszy etap, czyli wypełnienie wszystkich mikropęknięć, otworów po pęcherzykach powietrza klejem cyjanoakrylowym, transparentnym i czarnym. Tylko na tym zeszło jakieś 4-5 godzin. Plus oczywiście poprawki po każdym etapie szlifowania. Tutaj już ostatni szlif 320 i oczywiście ostatnie poprawki. I wygląd surowego blatu przed nałożeniem wosku twardego.
Wykończenie rozpocząłem od olejowosku Osmo 1101 do egzotyków, żeby lepiej zabezpieczyć twarde drewno dębu, ale po rozmowie z polskim przedstawicielem wyszło, że nie było jednak takiej potrzeby. Dąb nie jest oleistym drzewem jak egzotyki, więc wosk nie ma za bardzo z czym wchodzić w reakcję, ale na pewno nie zaszkodziło. Do przeszlifowania wosku na następny dzień użyłem siatki o ziarnistości 600. Wcześniej próbowałem papierem ściernym, ale nigdy więcej. Momentalnie obkleja się woskiem, przez co ślizga się po powierzchni. Przy siatce zaś odsysanie pyłu mamy na całej powierzchni krążka. Tego akurat nie nagrałem, ale w trakcie któregoś obracania blatu na drewnianych podkładkach porysowałem drewno na blacie na tyle, że zauważyłem to dopiero po pierwszej warstwie Osmo 3032. Więc musiałem się cofnąć do papieru 240 i 320, kolejny raz nakładać 1101, szlifować, no i jestem wreszcie w momencie, w którym się cofnąłem. Po prostu brak słów. Wosk wcierałem białym padem polerskim do podłóg, powoli i dokładnie, aż nie będzie widać żadnych zawirowań po polerowaniu. Dobrym sposobem jest na zakończenie odwrócenie pada na czystą stronę. Gdzieniegdzie pod światło widać smugi, ale spokojnie, niech sobie to wszystko wyschnie do następnego dnia. Druga i ostatnia warstwa wosku. Robimy dokładnie wszystko to samo, co przy pierwszej warstwie. Kolejny stelaż. Nie sugerujcie się kolorem na filmie. Przypomina on bardziej brąz, ale na żywo jest to miedziany metalik. Stelaż wyspawany przez wujaszka. Moim zdaniem komponuje się idealnie. Ostatnia przymiarka kompletu śrub i skręcanie. Nie za mocno, do pierwszego oporu. No i gotowe. Mam nadzieję, że podobał Ci się film, jak i sam projekt. Jeśli masz jakieś pytania, zostaw w komentarzu, na wszystkie na pewno odpowiem. A jeśli jesteś ciekawy kolejnych filmów, to będę bardzo wdzięczny za subskrypcję. Więc do następnego. Cześć!